Mistrzostwo Świata Pawła, no wiadomo, wielka rzecz dla Pawła, wielka rzecz dla Akademii Gorilla, wielka rzecz dla polskiego jiu-jitsu. Look, tell a man no trouble, I don't want beef man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule. Chodź pan, to teraz się nie wymigasz, nie? Dawaj tutaj. Pewnie każdy z was wie, przyjechał Paweł Starczą, zdobył 2 złote medale na Mistrzostwach Świata. Paweł rozbił bank po prostu, czyli nie wziął jeńców, przeleciał po prostu przez tą kategorię. Słuchajcie, no, czasem się zdarzy, że jakiś Polak jakiś tam medal ukąsi na wysokich, na ważnych imprezach. Natomiast no, podwójne złoto w brązowych pasach to jest fenomen na skalę światową, mimo że pewnie Paweł ma inną optykę na to i uważa, że to nic wielkiego, to jest to coś wielkiego. Też nie każdy wie, że w pierwszej walce Paweł nabawił się poważnej kontuzji. W pierwszej walce nie klepnąłem taktarowa i strzeliła mi stopa, więc musiałem z tym żyć przez cały turniej. Nie jest to jakaś poważna kontuzja. W finale kategorii Paweł spotkał się ze swoim przeciwnikiem z Europy, z którym się konfrontował zarówno w kategorii w absoluto, z Marlonem, też świetny zawodnik, bardzo fajny facet. To był taki mój główny rywal, jeżeli chodzi o moją kategorię. I było widać w tej walce, że odrobił lekcję i miał pomysły, jak tego Pawła kontrować. I no, tam była 3 razy podobna sytuacja, gdzie z ataków Pawła kontrował go braniem pleców. No i kurczę, tam chciałem powiedzieć, że siwym włosów się nabawiłem, ale ich nie mam, więc nie, ale bardzo się stresowałem. Niepozorny w skali światowej klub, jaki Paweł reprezentuje, mimo wszystko był w stanie wystawić takiego zawodnika. Paweł, jednoosobowa armia, był w stanie zdobyć 7. miejsce w klasyfikacji generalnej. Z wyniku jestem zadowolony. Zrobiłem to, co sobie zakładałem przed startem. Miałem łącznie 7 walk. 4 z nich skończyłem przed czasem, więc jest fajnie. Też udało się powalczyć z topowymi zawodnikami, którzy startowali już na światowym poziomie, na Worldsach ADCC między innymi. Także fajnie, że mogłem zebrać takie doświadczenie. No i sam wynik jest, i z samego wyniku jestem bardzo zadowolony. No co, no jesteśmy dumni wszyscy z młodego. No liczę tutaj, że tak naprawdę nas mrodzi tam im w przyszłości. Wydaje mi się, że Paweł, już to mówiłem wcześniej, i dalej tak myślę, że Paweł jest największym prospektem aktualnie w Polsce z tego młodego pokolenia. No i tak naprawdę czekamy na te największe wyzwania. Już tam gdzieś pierwsze jakieś przetarcia miał i cenne wygrane tak naprawdę. Ale myślę, że to jest chwila dla Pawła, żeby mierzyć się z najlepszymi nazwiskami na świecie. Jest to turbo osiągnięcie, bardzo miłe właśnie dla nas i też podejrzewam dla Was, dla każdego, kto coś tam dokłada do rozwoju Pawła, więc tak jak powiedział Marcin, to jest fenomen na skalę światową. Ja od pierwszej hulanki z Pawciem na obozie zimowym wiedziałem, że nie jest normalny, że jest jakby, to jest materiał na, no, już wtedy tak naprawdę jak dla mnie miał poziom dobrego czarnego pasa, tylko to potwierdza, jaką jest maszyną, jakim jest dobrym zawodnikiem, także no, wszyscy chyba wiedzą, że nadeszła chwila wielkopomna na to, żeby Paweł otrzymał u nas czarny pas.
zasłużył na czarny pas. Co myślisz o tym? To kwestia sporna, kto wie. Kto wie. Jest najlepszym brązem, właściwie już nie jest, bo po powrocie został nominowany od razu na czarny pas. Nie widzę najmniejszego powodu, dlaczego miałoby się to nie stać szybciej niż później. Także chciałem Wam podziękować. To dzięki Wam tak naprawdę udało mi się zdobyć ten wynik i dojść do takiego poziomu, także jestem Wam mega wdzięczny. I to w sumie tyle, nie? Bez Was jakby nie byłbym w stanie dojść tam i jakby w ogóle móc konkurować z takimi zawodnikami. Także to wszystko dzięki Wam i jestem Wam mega wdzięczny za to wszystko, co od Was otrzymałem. Także dziękuję. Spodziewałem się tej promocji. No jest to w pewnym sensie jakieś ukoronowanie całej tej drogi, jaką przeszedłem, więc fajnie, bardzo się cieszę. Jest to jakaś tam nagroda za tą pracę, którą włożyłem, ale tak naprawdę mimo tego, że jest to sport indywidualny, to nie byłbym w stanie dojść do takiego poziomu, do jakiego doszedłem, na którym startuję, bez moich sparring partnerów i bez znajomych, z którymi trenowałem, bez trenerów, także tak naprawdę to jest ich praca, którą wykorzystałem i tak, także jestem im mega wdzięczny, jestem mega wdzięczny każdemu, z kim trenowałem, także też jestem bardzo wdzięczny klubom, w którym zaczynałem, w Husarii Mława, w Arachionie, ale głównie chłopakom z mojego macierzystego klubu, także jestem mega zadowolony no i teraz mam opcję startowania na czarnych pasach i mierzenia się z topką światową. Też są jeszcze rzeczy do pracy, są rzeczy do poprawki, też nie ma co popadać w jakiś turbo zachwyt. Bo on jeszcze nie musi wygrywać. On jeszcze jest bardzo młody, może budować sobie doświadczenie i za kilka lat przekuć to doświadczenie w złoty medal za DCC albo nie wiem, jakiś prestiżowy gal. Osoba, którą chciałem wyróżnić, była na doskonałej drodze, żeby podobnie do Pawła zaznaczyć bardzo mocno swoją obecność na skali w światowym jiu-jitsu, nie tylko w polskim, bo polskim już dawno zaznaczyła, europejskim. Natomiast my wszyscy wiemy, jak jest, my wszyscy wiemy, na jakim jest poziomie i to byłoby śmieszne, gdyby nadal była tam, gdzie jest. Nikita. Tak, w sensie, nie mamy dużo pasów, więc może symboliczne po prostu liściu w plecy zrobimy. Cieszę, że nie na obozie. Ekipy! Nie mówił, że was pobije.